wczoraj zaprosił mnie bajarkę do Królestwa Nowy Rok, Król Nowy Rok. Zbliża się Nowy Rok, więc bardzo ochoczo przyjęłam to zaproszenie i pomyślałam, że dobrze będzie, jak się z Wami podzielę tym wszystkim, co widziałam. Nowy Rok przyszedł o dobrych kilka, czy nawet kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt dni, bo 20 to już jest kilkadziesiąt dni wcześniej, ale powiedział do mnie, że zrobił to dlatego, żebym to wszystko, co zobaczyłam w Królestwie Nowy Rok, żebym opowiedziała wszystkim. No i powiem szczerze, że to, co zobaczyłam, mnie zadziwiło. Naprawdę było przepiękne. I o tym Wam dzisiaj opowiem. O Królestwie Nowy Rok. Król Nowy Rok zaprosił mnie, żebym wsiadła w przepiękne, nowoczesne sanie. Dlaczego nowoczesne? Ponieważ spojrzałam pod spód, były płozy, spojrzałam głębiej, były koła, spojrzałam jeszcze głębiej, a okazało się, że są jakieś takie dysze, że sanie unosiły się same w powietrze. Gdy usiadłam do tych sań, taka szklana buda dach, to się otwierała, to zamykała i Król Nowy Rok mnie zapytał, co wolę. A ja niespecjalnie wiedziałam, co wolę, bo nie wiedziałam w ogóle, gdzie on mnie zawiezie. Więc mówię, decyduj. No i Król Nowy Rok rzekł, no to dobrze, troszeczkę będzie tak, troszeczkę będzie inaczej i ruszyliśmy. Zapytałam nieśmiało, gdzie jedziemy, gdzie to Królestwo Nowy Rok się znajduje, a król rzekł, wyobraźni. Ojej, nigdy nie byłam w wyobraźni, aczkolwiek używam wyobraźni, ale żeby być w przestrzeni wyobraźni, tak cała, z krwi i kości, czy to możliwe? Król rzekł, możliwe. Do tej pory, bajarko, korzystałaś z wyobraźni, gdy zamknęłaś oczy, gdy skupiłaś się na wyobraźni, czy na twórczej wyobraźni. Wiadomo, że ona się znajduje w drugim wymiarze, a ty, bajarko, żyjesz w trzecim wymiarze, ale możliwe jest przenieść się do wyobraźni faktycznie. Ucieszyłam się, bo powiem Wam szczerze, że zawsze o tym marzyłam, żeby dostać się do takiego miejsca. Mało tylko, że zamknęłam czy zamykałam oczy i byłam w wyobraźni czy w twórczej wyobraźni, ale w takiej rzeczywistości. No i to się stało. Ale zanim się to stało, oglądałam wszystko z góry. Leciałam w górę i w górę i jeszcze wyżej w górę. W którymś momencie zaczęłam się zastanawiać, no, jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, czy chcę być jeszcze wyżej, ale sanie w którymś momencie zatrzymały się na wysokości chmur. I gdy tak się zatrzymały, a Nowy Rok powiedział, proszę wysiąść, to myślałam, też mi wyobraźnia. Same chmury. Przecież z ziemi też widzę chmury.
też coś w takich chmurach mieszka, nowy rok, przedziwne. Ale król rzekł: dotknij jednej chmury i pomyśl o czymś. No więc wysiadłam z sań, dotknęłam chmury i raptem chmura się zmaterializowała. Ojej, pomyślałam. No, widzisz, jest to, o czym w tym momencie pomyślałaś. No tak, ale ja nie wiem, czy ja chcę latać w przyszłości takimi dziwnymi samolotami. No ale musiałaś o takim samolocie pomyśleć, rzekł król. No tak, przez chwilę, rzeczywiście. No widzisz, tak działa wyobraźnia. Jak dotkniesz chmury i pomyślisz o czymś, to się zamienia w rzeczywistość w świecie wyobraźni. To aż strach, pomyślałam. Myśleć, marzyć, o matko, wcale mi się ten samolot jakiś dziwny nie podobał. Nawet gdybym miała nim latać bardzo daleko i nawet za darmo, nie podobał mi się. Król Nowy Rok zauważył to i pyta mnie: o, widzę, że ci się nie podoba. No nie, nie podoba mi się. Zdecydowanie. No ale o takim pomyślałaś. No tak, ale może o innym pomyślę. No to spróbuj. I dotknij kolejną chmurkę. No więc bardzo się wysilałam, żeby pomyśleć o jakimś samolocie przepięknym, cudownym. Dotknęłam kolejnej chmurki i pokazał się samolot jeszcze brzydszy, gorszy. No, dlaczego ja tak myślę? Zapytałam. Widocznie takie kształty są ci potrzebne do odbić w przyszłości. Tak? Tak mówisz? No tak, rzekł Nowy Rok. No dobrze, no to załóżmy, że akceptuję te dwa kształty tych samolotów, które zaczęły latać tak wokół, na okrągło. Pewno czekały na moją myśl, gdzie one mają polecieć, a ja co się bałam w ogóle cokolwiek w tej wyobraźni. Mówisz, że odbicia. No mogą być mi potrzebne. No dobrze, akceptuję, chociaż mi się nie podobają. Nie, w ogóle. A król na to rzekł: z reguły wyobraźni pokazuje się to, co ci się nie spodoba. No ale dlaczego? No tak, no bo wiesz, trzeba się przygotować do jazdy takimi wehikułami. No, słusznie mówisz. Pamiętam, jak byłam małą dziewczynką, to z reguły w wyobraźni widziałam takie dziwne rzeczy, których w ogóle jeszcze nie było nigdzie na świecie. A widzisz, rzekł król. No widzę. Czyli nie podoba mi się dlatego, że muszę się przekonać do tego. Muszę pomyśleć, do czego by to mogło być użyteczne i dlaczego w takim samolocie. No i w końcu, jak już to zaakceptuję, to co? No jak to zaakceptujesz? To ma prawo się zamanifestować w trzecim wymiarze, z którego pochodzisz. No i będę czymś takim szkaradnym latała. No zaakceptuj, rzekł król. No dobrze, już dobrze, akceptuję, ale tak powiedziałam dla świętego spokoju. Pomyślałam, a gdybym tak rzuciła w tej wyobraźni coś, co moje ja chcę? No i pomyślałam, no piękne ma sanie ten król. Ja bym chciała też takie same. Dotknęłam chmury, a ona ni w ząb nie pokazała zupełnie takich pięknych sani. Więc zapytałam króla: królu, powiedziałeś, że tu się wszystko manifestuje.
Dotknęłam tej chmury. Pomyślałam, że chcę mieć takie same sanie jak ty. I nic z tego. A, nie powiedziałem ci o czymś, co jest bardzo ważne i znaczące. A o czym? Zapytałam. No, o tym, że to musi być spójność. Spójność? No niby w czym? No, spójność razem z twoim marzeniem, z twoim spełnieniem, z twoim rozwojem, no ze wszystkimi słowami. Rozwój, spełnienie, marzenie, one wszystkie, gdy uczestniczą w twojej wyobraźni, to jak dotykasz tą chmurę, to pokazuje się to, co w przyszłości rzeczywiście będzie ci potrzebne, chociaż na początku ma prawo być to w negatywie. To nie jest tak fajnie, pomyślałam. Przecież bym mogła pomyśleć tylko jako ja, a tutaj trzeba z marzeniem, spełnieniem, rozwojem, taki ten kogiel-mogiel tych wszystkich słów. No ale skoro tak jest, to rozumiem, że to jest taka zasada. No dobrze, no oczywiście, no akceptuję to, no pewno tak jest w życiu. Zresztą gdzieś głęboko też czuję, że tak jest. No tak jest. A co mi możesz jeszcze pokazać? Zapytałam Nowy Rok. A Nowy Rok zapytał, a co chcesz zobaczyć? No chcę zobaczyć, co będzie w przyszłym roku. A Nowy Rok się zaśmiał. Naprawdę chcesz to zobaczyć? No tak, chcę. No ale wiesz, pryśnie wtedy tajemnica. Pryśnie, czy ma prawo prysnąć, niespodzianka, zagadka. Czy chcesz żyć w takim życiu, bez tajemnic, niespodzianek, nawet zagadek? O, rzeczywiście, przecież to by było nudno. Powiedziałam głośno. No widzisz, sama mówisz, żeby było nudno. No ale przecież ja przeczuwam, że coś się zdarzy w przyszłym roku. Można powiedzieć, że nawet już wiem, co się zdarzy w różnych sprawach i rzeczach. Tak, rzekł Nowy Rok. W sprawach kluczowych wiesz na 100% i nawet bez potrzeby jest, żeby ci to pokazać, bo ty i tak to wiesz. To są sprawy kluczowe. Ale we wszystkich tych drobiazgach, no wiem, to ma być prawo tajemnica. No to chcesz dotknąć tej chmury? Tych chmur? Wolę żyć w tajemnicy, zdecydowanie. To jest wspaniale, cudownie. Każdego dnia się budzić i zastanawiać, co dzisiaj mnie spotka. To, czego nie wiem. Być może nawet nie rozumiem, co mnie dzisiaj spotka. Pięknie jest tak żyć w tajemnicy, niespodziance, zagadce. Chociaż powiem ci, królu, że czasami w przeszłości zdarzało mi się chodzić do wróżek. No i co? No i wróżka jak rozłożyła karty, to mówiła, co mnie spotka. No i co? No właściwie, no i nic. No wiedziałam. No tak, rzekł król, ale wtedy nie znałaś słowa sprawy i rzeczy kluczowe. O, faktycznie. No tak, no byłam młoda kobieta, no właściwie kilkunastoletnia dziewczyna. No tak, nie znałam tego słowa. Nikt mnie wtedy tego słowa nie nauczył. A teraz już wiesz i znasz. I sama jesteś w stanie przewidzieć, co w ramach tych spraw i rzeczy kluczowych ci się zdarzy. O, to fakt. Wiesz co, królu, ty jesteś ogromnie mądry. No wiesz, rządzę królestwem.
Po prostu jest to Królestwo Nowy Rok, które znajduje się w Królestwie Wyobraźni, w drugim wymiarze. A, to jedno z królestw. No tak, oczywiście. Tam jest o wiele więcej królestw. Tak się cieszę, że mnie zaprosiłaś. A czy jeszcze chcesz mi coś pokazać? Oczywiście, że tak, rzekł. Są ludzie, którzy mają prawo być bez wyobraźni. Ojej! To, jak oni żyją? No, wiesz, oni wszystko przeliczają. Cybernetyczne przekazy płyną do ich głowy. No, ale nie widzą. Oni widzą, ale na inny sposób. Chcecie do tego miejsca wyobraźni cybernetycznej zaprowadzić. To jest taka wyobraźnia cybernetyczna, gdzie wszystko się przelicza matematycznie, bez obrazów. To są obrazy. Chcesz to zobaczyć? No pewno, bardzo chcę. No to dotknij, proszę, kolejnej chmury. I dotknęłam. Dotknęłam ze świadomością, że jednak jest spójność we mnie, jeśli chodzi o marzenie, spełnienie, rozwój, więc pewno się to pojawi. No i się pojawiło. Wiecie, jak to wyglądało? Same cyferki, liczby. 0,1, tak, 1,0, no, różne łączenia cyferek. I przez te cyferki widać było spełnienie, ale trochę inaczej niż wcześniej. Ale też było widać, ale inaczej. Przyznam się szczerze, że pierwszy raz w życiu w ogóle coś takiego zobaczyłam. Wyobraźnia cybernetyczna bez wyobraźni tej, którą wcześniej widziałam. Taka rzeczywista wyobraźnia. A tamta cybernetyczna, ale ona była. Czy jeszcze chcesz coś zobaczyć? Zapytał Nowy Rok. A czy wolno mi jeszcze coś zobaczyć? Tak, rzekł. Zobacz, tutaj leżą, i sam dotknął chmury, stosy podsumowań poprzedniego roku. Czy wiesz, że Nowy Rok otwiera się dla tych, kto ma podsumowanie, a ten, kto jest, czy ma prawo być w braku podsumowania starego roku, żyje w kolejnym roku, ale w starych sprawach i rzeczach, bo był bez podsumowania. Zobacz, już dużo jest podsumowań. Faktycznie była taka góra zapisanych różnych kartek. Nawet leżały tam z boku stosy zeszytów. Rzeczywiście, widzę i nawet sama pamiętam, że jak kiedyś byłam bez świadomości tego, że trzeba rok podsumować zbiorem zadanych pytań, czyli jaki wniosek płynie z tego roku, który mija czy minął, czego mnie ten rok nauczył, co zrobię lepiej i jakie miał dla mnie znaczenie. Nawet jeszcze pracowałam mechanizmem zmiany, co w tym roku było złego, co w tym było dobrego, jakiej zmiany dokonam, co było dobrego, ale w dobru było złego, jakiej zmiany dokonam, jakie te zmiany miały znaczenie i co w to miejsce wejdzie nowego. I otrzepałam się jak piesek z tej energii. To też robiłam. Super, rzekł król. To może zostaniesz w moim królestwie. Ja muszę wracać do Królestwa Bajkowy Świat. Zostań, proszę. Tyle rzeczy wiesz. Mogłabyś tutaj podpowiadać. Ja tam też podpowiadam. Chcesz, żebym została? Mnie jest tam dobrze.
Ale widzisz, potrzebuję pomocników. To dobrze. Popatrz, przyszły ze mną, przywiozłam tyle zabawek i rzeczy z bajką. Zabawek tym razem, rzeczy brak. No to może je zostawię, co? Chcecie zostać? Hej, powiedz, chcesz zostać? Chcę! No to może tego ci zostawię? Zapytałam. Misio się uśmiechnął, a był związany z miłością i wszystkim dobrze życzył, więc postanowił, że zostanie. I powiem wam szczerze, że wszystkie zabawki, które tutaj widzicie, zostały w Królestwie Nowy Rok. Ale na okoliczność dzisiejszej bajki król przywiózł je, żeby pokazać, że dużo jest takich chętnych pomocników, by pomagać w podsumowaniu, w pracy mechanizmem zmiany, żeby jak przyjdzie nowy rok, faktycznie żyć w nowym roku. Bardzo mi się podoba ta wycieczka. I że mogłam dotykać te chmury. Czy mogę jeszcze coś dotknąć? No, wiesz, jak chcesz, możesz. Możesz mnie dotknąć, rzekł Nowy Rok. Ciebie? Jesteś taki przystojny, wspaniały, piękny. Tyle gwiazd czerwonych wokół ciebie. Rozumiem, że to wszystko spełnienie, chociaż ja niebieskie gwiazdy kocham, ale od dzisiaj czerwone. Jeżeli ciebie dotknę, to co się zadzieje? Dotknij. No dobrze, dotknę. No ale nie wiem, co się zadzieje. Ufam, że dobrze mi życzysz. No to, no dobrze, dotknę cię. I dotknęłam delikatnie. I raptem cały następny rok przeleciał przed moimi oczyma. Jak film. I gdy się skończył, rzekłam: Boże, jakie to życie jest piękne. Nawet się wzruszyłam, powiem wam szczerze. Naprawdę, prawdziwie. Nawet dzisiaj łezka by rada mi spaść. Bo ten scenariusz życia ja już wcześniej zbyłam. Wiele razy w wyobraźni o tym myślałam. Wiele razy w wizji wewnętrznej to już widziałam. I to wszystko było takie piękne. Dziękuję, rzekłam łamiącym się głosem. Dziękuję, ale wiesz co? W tym, co mi pokazałeś, Nowy Roku, w tym nowym roku, zabrakło zła, a przecież czasami mi się zdarza być złą, zdenerwowaną, taką nawet trochę złośnicą. A tam było wszystko w miłości. I takie piękne. Gdzie to zło? Wiesz, bo to jest plan, program. Ale jak plan i program schodzą w rzeczywistość, w trzeci wymiar, a ty wchodzisz w to zdarzenie, wydarzenie, sytuację, no to czasami bywa, że ci się nie podoba. No tak, faktycznie, no czasami bywa, że mi się nie podoba. No i wtedy wkrada się to zło. No ale tutaj ten nowy rok widziałam taki piękny. No tak. Wiesz, w drugim wymiarze nowy rok jest dla każdego cudowny, wspaniały, w zdrowiu płynący, w bezpieczeństwie, szczęściu, radości, miłości, dobru, pięknie, skuteczności. Taki go
zaprogramowałaś. To czym się różni drugi wymiar od trzeciego? Zapytałam. No tym, że w trzecim wymiarze o ciupinkę o czymś zapomniałaś. No ale o czym? O tym, że to, co ci się zdarza w następnym roku, sama wcześniej w oparciu o rozmowę wewnętrzną zaprogramowałaś. Wszystko się dzieje na twoje życzenie. O, pomyślałam. Wszystko się dzieje na moje życzenie, ale rozumiem, że zgodnie z wolą Boga. To skoro mam takie życie na nowy rok spisane, zapisane, to co ja się złoszczę, jak mi się to zdarza? No właśnie, co się złościsz? No właśnie. Dziwię się. No to się dziw. No właśnie się dziwię. Wiesz, ta podróż do Królestwa Nowy Rok jest wspaniała. Widząc już ten obraz, co zaprogramowałam i jak wiele lat nawet wcześniej, przestanę się złościć w trzecim wymiarze. Naprawdę? Od czasu do czasu cię odwiedzę. Zobaczę, czy tak jest. No to nie odwiedź, jak chcesz. Widziałam to wszystko wprawdzie jako film. A właśnie, jako film. Ale jak wejdziesz na scenę życia, to jest inaczej. Jak film oglądasz w kinie, to też ci się wszystko podoba. O, nie zawsze. No ale jak dobrze wybierzesz taki film i w sam raz pod twoje potrzeby, to na pewno ci się spodoba. No tak, fakt, rzeczywiście. Ale gdybyś weszła jako ten aktor na scenę i grała te wszystkie role, czyli nawet jedną z ról, czy zawsze by ci się to podobało? No tak, mogę mieć buty za ciasne i będę mieć krzywą minę. Cokolwiek, tak. Może w sklepie będzie niedobry chleb, a ja go kupię. No widzisz, na scenie życia jest inaczej. Rozumiem. Szczerze i z głębi serca ogromnie ci, Nowy Roku, dziękuję. A jak stąd wrócę? No oczywiście. Jak przystało na mężczyznę dobrych obyczajów, odwiozę cię. Dziękuję. Na długo będę miała w pamięci, ale też w wyobraźni i w świadomości, że wszystko to, co zdarzy się w przyszłym roku, płynie z miłości i jest miłością. I zostało spisane w świetle tego, co moja dusza, co ja, to, kim jestem, potrzebowało, chciało. Wszystko mamy na swoje życzenie, rzekłam, gdy już wystawiałam nogę z przepięknych, cudownych sań. Wróciłam z Królestwa Nowy Rok. Podzieliłam się z wami tym, co się zdarzyło i mam nadzieję, że pomyślicie chwileczkę o tym i zastanowicie się. Na tyle dzisiaj. Dzisiaj na tyle. Dziękuję.